Jest w tym dniu jeden wstrząsający obraz, bez którego można nie zrozumieć do końca samej Eucharystii. Jezus klęka przed człowiekiem i obmywa mu nogi. Wykonuje gest niewolnika. Czyni coś, czego nikt nie spodziewałby się po Panu i Nauczycielu. To właśnie trzeba przeżyć bardzo osobiście. Jezus obmywa moje nogi. Nie chodzi tutaj o wzruszający, piękny symbol pokory. Chodzi o objawienie prawdy o sercu Boga. Jezus nie mówi tu tylko, że kocha. Podchodzi do człowieka takim, jaki jest. Pochyla się nad jego brudem, zmęczeniem, słabością i upokorzeniem. Nie brzydzi się nim. Nie odwraca wzroku. Nie mówi: oczyść się sam, a potem przyjdź. To On uniża się wobec nas. Schodzi na nasz poziom. Dla Jezusa moje dobro jest ważniejsze niż Jego godność w oczach ludzi. On nie broni swojej pozycji, nie pilnuje dystansu, nie ratuje swojego autorytetu. To jest miłość, która nie boi się uniżenia. Miłość, która nie cofa się przed gestem sługi. Miłość, która mówi: Twoje życie, Twoje oczyszczenie, Twoje ocalenie jest dla mnie ważniejsze niż wszystko. W Ewangelii Świętego Jana nie ma opisu ustanowienia Eucharystii, jak podają Marek, Mateusz i Łukasz, ale jest opis obmycia nóg. Jan nie pomija Eucharystii dlatego, że jest nieważna, przeciwnie. On pokazuje jej wnętrze, pokazuje jej treść. Pokazuje, co naprawdę znaczy przyjąć ciało i krew Chrystusa. Eucharystia jest wejściem w sposób istnienia Jezusa. Jest zgodą na to, by Jego życie stało się moim życiem, a Jego miłość moją miłością. Jan pokazuje, że komunia z Jezusem najpełniej objawia się wtedy, gdy człowiek zaczyna żyć tak jak On, a Jezus żyje dla innych. Pochyla się, służy, dotyka tego, co biedne. Nie ucieka od cudzego brudu. Nie wybiera tylko tego, co wzniosłe, czyste i bezpieczne. Jeśli więc przyjmuję Jezusa, a nie ma we mnie gotowości do służby, to być może zatrzymałem się tylko na znaku, a nie wszedłem w Jego treść. Nie zrozumiesz Eucharystii, jeśli nie pozwolisz Jezusowi obmyć swoich nóg. Najpierw trzeba się zgodzić, by On mi usłużył. To trudne, bo człowiek woli być silny, samowystarczalny, czysty we własnych oczach. Piotr się buntuje, bo nie może znieść takiego Boga. Człowiek religijny często bardziej chce służyć Bogu, niż pozwolić Bogu służyć sobie. A przecież bez tego nie ma prawdziwej więzi. Jeśli nie pozwolę Jezusowi dotknąć tego, co we mnie niskie, brudne i zawstydzające, nie będę miał z Nim udziału. Ale na tym nie koniec. Kto pozwolił Jezusowi obmyć swoje nogi, ten nie może już żyć tylko dla siebie. Ten zaczyna rozumieć, że prawdziwe zjednoczenie z Jezusem zaczyna się tam, gdzie człowiek wraca do innych i sam staje się dla nich znakiem miłości. Wtedy komunia święta przestaje być tylko chwilą przyjęcia Jezusa pod postacią chleba, a staje się stylem życia. Wtedy ręce, które przyjęły ciało Chrystusa, uczą się służyć. Wtedy twarz człowieka zaczyna przypominać twarz Jezusa. I może właśnie wtedy inni naprawdę widzą Chrystusa. Nie tylko wtedy, gdy mówimy o Nim piękne słowa, ale wtedy, gdy cierpliwie dźwigamy słabość drugiego, gdy nie gardzimy czyjąś biedą, gdy schodzimy z piedestału, by komuś pomóc. Człowiek po komunii staje się żywą ikoną Jezusa wtedy, gdy pozwala, by Jego sposób kochania przeniknął codzienność. Zatem czy pozwoliłeś Jezusowi uklęknąć przed sobą? Czy zgodziłeś się, by Cię obmył? Czy uwierzyłeś, że Twoje dobro naprawdę jest dla Niego najważniejsze? I czy po wyjściu z kościoła
stałeś się choć trochę bardziej podobny do Niego? Bóg jest tak pokorny, że klęka przed człowiekiem. A człowiek jest tak naprawdę zjednoczony z Bogiem, jak bardzo potrafi pochylić się nad drugim.